W Grecji przez znaczną część roku dopisuje świetna pogoda. Obejrzyj ten film i poznaj 15 wysp greckich, które warto odwiedzić. Wyspy greckie są w czołówce miejsc, które Polacy wybierają najchętniej na swoje wakacje. Nic dziwnego. Podróż do Grecji nie trwa długo, a ceny są tam umiarkowane. Wyspy te są rajem dla turystów, którzy lubią zwiedzać i podziwiać zabytki. Ci, którym marzą się wakacje pełne relaksu, również nie będą rozczarowani wyborem wysp, obfitujących w piękne widoki oraz piaszczyste plaże. Wyspy greckie kojarzą się głównie z lazurowym morzem i doskonałą pogodą. Aby nacieszyć się pięknym słońcem i wakacyjną aurą, najlepiej wybrać się do Grecji w okresie od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Na wyspach jest znacznie cieplej niż w kontynentalnej części Grecji. Wybór wyspy zależy od osobistych preferencji oraz oczekiwań. Wyspy greckie są zlokalizowane na Morzu Egejskim i Jońskim. Wokół Grecji jest położonych ponad 2,5 tysiąca wysp. Z tego jedynie 165 jest zamieszkanych. To tam turyści z całego świata szukają relaksu. Będąc na wyspach greckich, można aktywnie spędzać wolny czas, poznawać kulturę i podziwiać zabytki. Jest też możliwość uprawiania sportów wodnych, dlatego jest to idealne miejsce do spędzenia letnich wakacji. Pierwszą wyspą wartą uwagi jest oczywiście Kreta, która jest największą z greckich wysp. Na Krecie znajduje się wiele zabytków starożytnej cywilizacji. Szczególnie warte uwagi jest miasto Herkulesa, czyli Heraklion. Zlokalizowane jest tam m.in. Muzeum Kultury Kreteńskiej, które gromadzi eksponaty i zabytki pochodzące z różnych czasów historycznych. Nie można zapomnieć o miasteczku Chania, które nadaje się idealnie do leniwego wypoczynku. Będąc na Krecie, trzeba też koniecznie zwiedzić wyspę Spinalonga, która zlokalizowana jest niedaleko od wybrzeży. Jest ona również określana wyspą trędowatych, ponieważ w dawnych czasach były tam wysyłane osoby chore na trąd. Krajobraz Krety to nie tylko piaszczyste plaże, ale również skały i góry. Dzięki temu Kreta jest doskonałym miejscem dla turystów, którzy cenią sobie aktywny wypoczynek. Możesz na przykład udać się w Góry Białe do Parku Narodowego Samaria, w którym znajduje się wiele niespotykanych gatunków roślin i zwierząt. Wyspa Kos jest położona u wybrzeży Turcji na Morzu Egejskim. Natura jest bez wątpienia jej największym bogactwem, a widoki ucieszą każdego. Warto mieć na uwadze, że na wyspie nie ma dużych kurortów, dlatego można tu liczyć na spokojny i kameralny wypoczynek. Na liście do zwiedzania powinny znaleźć się miasteczka ze świątyniami greckich bogów. Na przykład Asklepieion, czyli sanktuarium Asklepiosa, jest jednym z ważniejszych miejsc na wyspie. Dawniej było to uzdrowisko i szkoła medycyny, ale do dzisiaj przetrwały tylko niektóre pomieszczenia. Będąc na wyspie Kos, można też spróbować przysmaków klasycznej, lokalnej kuchni greckiej. Santorini to pełna uroku wyspa, która przyciąga do siebie turystów nie tylko pięknymi plażami, ale również niezwykłą historią i bogatą roślinnością. Warto zwiedzić stolicę wyspy, czyli Firę, gdzie znajdują się charakterystyczne budynki z dachami w kolorze niebieskim. Santorini jest też określana jako wyspa zakochanych, ponieważ wiele osób przyjeżdża tu na podróż poślubną. Jeśli już jesteśmy na Santorini, to trzeba koniecznie zwiedzić miasteczko Kamari, obok którego znajduje się czarna plaża, która powstała na skutek osadzania się wulkanicznych pyłów. Wyspa ma oryginalny, wulkaniczny krajobraz, który tworzy ciekawe formacje skalne. Warto dodać, że Światowa Organizacja UNESCO uznała Santorini za najpiękniejszą wyspę na świecie. Na wyspie będą czuć się dobrze zarówno wielbiciele błogiego relaksu, jak i osoby lubiące aktywny wypoczynek. Na Santorini jest zlokalizowanych sporo centrów sportów wodnych, ośrodków wypoczynkowych, a także kurortów. To wszystko sprawia, że turyści nie mają czasu się nudzić. Kolejną wartą wyróżnienia wyspą w archipelagu greckim jest Zakynthos. Jest to jedna z najbardziej obleganych wysp greckich, która znajduje się na Morzu Jońskim. To doskonałe miejsce dla osób, które chcą się zrelaksować i odpocząć. Warto pamiętać, że Zakynthos ma do zaoferowania dużo więcej niż piękne, piaszczyste plaże.
Znajduje się tam słynna Zatoka Wraku z plażą Navajo. Można ją często zobaczyć w katalogach turystycznych i na pocztówkach. Będąc na tej wyspie, trzeba też koniecznie odwiedzić siarkową plażę Ksygia. Woda w tym miejscu zawiera naprawdę dużo siarki. Kąpiel w takiej wodzie może znacząco poprawić kondycję skóry. Na Zakynthos są też zatoczki, w których bytują żółwie morskie kareta. Turyści, którzy poszukują nocnej rozrywki oraz luksusowych kurortów, powinni być zachwyceni. Na wyspie jest wiele możliwości spędzenia wolnego czasu. Duża liczba lokali gastronomicznych i hoteli sprawia, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Jeśli szukasz ciekawej i niepowtarzalnej wyspy greckiej, rozważ Rodos, które znajduje się na Morzu Egejskim i również jest niezwykle popularnym kierunkiem podróży. Słońce na Rodos świeci przez ponad 300 dni w roku. Pogoda dopisuje tu niemal zawsze. Na wyspie znajdują się piaszczyste plaże, które zostały wpisane na listę błękitnej flagi. Mogą się na niej znaleźć jedynie najczystsze i najbardziej przyjazne ludziom plaże. Miłośnicy kite i windsurfingu, nurkowania i innych sportów wodnych nie powinni narzekać na brak atrakcji. Wyspa Rodos może się także pochwalić wielowiekową historią oraz zabytkami pochodzącymi z różnych epok. Na wyspie zlokalizowany jest również port Mandraki, gdzie znajduje się znany z pocztówek kościół, który pełni funkcję latarni morskiej. Korfu jest także częstym celem wakacyjnych podróży. Jest to górzysta wyspa z malowniczymi krajobrazami. To jednocześnie najbardziej zielona wyspa grecka, która najlepiej prezentuje się wiosną. Wielbiciele sportów wodnych także będą zadowoleni, ponieważ infrastruktura jest mocno rozbudowana, między innymi jest tu sporo wypożyczalni sprzętu wodnego. Jeżeli jesteśmy na Korfu, to trzeba koniecznie zwiedzić Kerkirę, czyli stolicę wyspy, która według niektórych ludzi jest najciekawszym miastem w Grecji. Znajdują się tu liczne restauracje serwujące klasyczne dania kuchni śródziemnomorskiej. Mykonos to wyspa, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród młodych i aktywnych turystów. Na wyspie znajduje się wiele kurortów z nowoczesnymi restauracjami oraz klubami. Swoje wakacje spędzają tu też największe ikony popkultury oraz gwiazdy światowego formatu. Lubią tu przyjeżdżać także wielbiciele żeglarstwa, ponieważ warunki do żeglowania na Mykonos są wręcz idealne. Jedną z największych wysp jońskich jest Kefalonia. Powinna przypaść do gustu turystom, którzy preferują aktywny wypoczynek, ale z dala od zgiełku i tłumu. Wyspa jest głównie górzysta, ale znajdują się na niej także piaszczyste plaże. Warto dodać, że w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się Itaka, czyli wyspa, z której pochodził legendarny Odyseusz. Lazurowe morze, wspaniałe widoki i piękny krajobraz to największe atuty Kefalonii. Na północy Morza Egejskiego położona jest urokliwa wyspa Tassos. Jest ona zlokalizowana w dużej odległości od najpopularniejszych miejsc w Grecji, dzięki czemu mogła zachować swój naturalny klimat. Oczywiście nie ma tu dużych kurortów, dlatego jest to idealne miejsce dla osób, które preferują spokojny wypoczynek. Mimo że wyspa jest raczej mała, to znajduje się tu wiele miejsc do zwiedzania. Skiathos znajduje się w archipelagu Sporadów Północnych i należy raczej do mniej znanych wysp greckich. Jednak trzeba przyznać, że jest niezwykle urokliwa. Zachwyca malowniczymi budynkami oraz plażami ze złotym piaskiem. Z pewnością można tu zapomnieć o codzienności i dobrze wypocząć. Wyspa prezentuje się magicznie. Znajduje się na niej ponad 60 piaszczystych plaż. Warto dodać, że sezon rozpoczyna się już na początku maja. Kolejną mniej znaną, ale również wartą uwagi wyspą jest Lefkada. Panuje tam nieco inny klimat niż na pozostałych, bardziej zatłoczonych wyspach greckich. Jest to dobre miejsce dla ludzi starszych, którzy przyjechali głównie odpocząć. Planując wakacje na wyspach greckich, można rozważyć wyjazd na Samos. Każdego roku ta spokojna i kameralna wyspa przyciąga coraz więcej turystów. Wypoczywające tutaj osoby mogą zwiedzać niewielkie miasteczka, ale także spędzać czas pośród gajów oliwnych. Kolejną pełną uroku wyspą jest oczywiście Lesbos, położona na Morzu Egejskim. Jest to trzecia pod względem wielkości wyspa Grecji.
Znajdują się tam piaszczyste plaże oraz urokliwe miasteczka pełne lokalnych restauracji, klimatycznych miejsc oraz zabytków. Wart zobaczenia jest także skamieniały las, który powstał 20 milionów lat temu i jest jedną z najważniejszych atrakcji w tym regionie. Elafonisi to bardzo mała wyspa położona na południowo-zachodniej części Krety. Różowy piasek jest charakterystycznym elementem tej wyspy. Wyspa ma do zaoferowania przede wszystkim piękne widoki. Jest to też dobre miejsce na wyjazd z dziećmi, ponieważ woda wokół wyspy jest stosunkowo płytka, dno łagodne, a fale są zazwyczaj delikatne. Ostatnią wyspą, którą chcemy przedstawić, jest Naxos. Lato tutaj jest wyjątkowo upalne. Osoby, które zamierzają zwiedzać wyspę, powinny wybrać się tu w maju lub październiku, ponieważ temperatura jest wtedy trochę niższa i można spokojnie odkrywać poszczególne zabytki. Na wyspę trudno się dostać, znajduje się tu jedno małe lotnisko. Najlepiej dolecieć samolotem z Aten. Po wyspie najłatwiej poruszać się samochodem, który można wypożyczyć na miejscu. Niesamowite wrażenie robią tu wysokie skały o białych zboczach. Marmur występuje tu naturalnie. Na wyspie znajduje się też jeden z najważniejszych i najstarszych kościołów w Grecji, czyli Panagia Drossiani. Mieszkając na wyspie mamy dostęp do prawdziwego raju dla nurków. W otoczeniu wyspy znajdują się ogromne rafy koralowe i wraki statków.